Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housmart. Za moimi plecami widzicie piękny mezanin smart o powierzchni zabudowy 35 m2, ale ten dom jest naprawdę wyjątkowy, także zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Pokażę Wam, jakich modyfikacji dokonali w tym domu nasi inwestorzy. Zapraszam do oglądania. A oto jest i on, nasz bohater, nasz flagowy dom, mezanin smart o powierzchni zabudowy 35 m2, ale ten dom, słuchajcie, ma 35 m2 powierzchni zabudowy, czyli licząc po obrysie zewnętrznym, ale w środku licząc parter i piętro, tych metrów kwadratowych tutaj jest aż ponad 50, a to dzięki właśnie temu, że nasi inwestorzy tutaj delikatnie porobili modyfikacje w tym budynku. Ale zanim powiemy sobie o modyfikacjach, które są wewnątrz tego domu, a wchodzi się od tej strony, to opowiem Wam o tym, co widzimy i co znajduje się na tej działce. Otóż słuchajcie, pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że w tym domu inwestorzy zdecydowali się na pewną modyfikację polegającą na tym, że nie ma tutaj rolet osłonowych, są tak zwane żaluzje fasadowe. Jak wejdziemy sobie do środka, to pokażę Wam również, jak te żaluzje fasadowe się otwierają i zamykają i o co w nich tak naprawdę chodzi, ale wyglądają one bardzo ładnie i są bardzo funkcjonalne. Jedna ze zmian względem tego, co mamy na stronie internetowej, to jest wielkość tarasu. Nasi inwestorzy zdecydowali się, żeby zrobić ten taras w taką L-kę, żeby mieć taki ciąg komunikacyjny od wyjścia z domu i żeby mogli sobie tutaj na tarasie spędzać czas. Także jest powiększony po prostu taras. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Znajdujemy się, słuchajcie, na działce, na której jest mnóstwo drzew, brzóz. Zobaczcie, pora istnieje jesienna, liście lecą z drzew. Mamy, prawda, dużo tutaj liści. Co takie liście mogą spowodować w budynku? Ano, tak, zgadza się. Mogą zapychać rynny. Dlatego na tego typu działkach rekomendujemy i to, co tutaj zostało wykonane, to jest wykonanie takiej specjalnej siateczki, która jest w rynnie zamocowana i ta siateczka powoduje, że te liście, które spadają z tych drzew, no jakby osadzają się na tej siateczce, a nie wpadają do rynny, przez co tych rynnien nie zapychają i jest odpowiednia drożność po prostu, jeżeli chodzi o wodę. Czyli takie właśnie mądre rzeczy trzeba w domach stosować, dostosowywać w zasadzie domy do otoczenia, które nas po prostu otacza. I w tym przypadku dużo liściastych drzew na jesieni powoduje to, że rynny się mogą zapychać, a tutaj się zapychać nie będą, ponieważ jest zastosowana ta siateczka w rynnie. Kolejna rzecz, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę w tym projekcie Mezanin Smart 35, to zobaczcie, bardzo często inwestorzy spotykają się z czymś takim, że miejscowy plan nakazuje zastosowanie blachodachówki zamiast blachy na rąbek. Zobaczcie, blacha na rąbek jest tutaj na boku, natomiast tutaj jest blachodachówka Savana od naszego partnera, firmy Bratex, z którym współpracujemy. I zobaczcie, ten dom wyglądałby zupełnie inaczej, gdybyśmy oparli się tylko i wyłącznie na tej blachodachówce. Gdybyśmy tylko i wyłącznie zrobili blachodachówkę tutaj, a nie zeszli tą blachą na rąbek tutaj również na boki. No, wyglądałoby to przynajmniej dziwnie, ale dzięki takiemu zastosowaniu, że tutaj mamy tą blachę zgodnie i spełniamy miejscowy plan, blachodachówkę, a tutaj schodzimy tą blachą na boki, to w zasadzie ten dom nic nie stracił, a moim zdaniem nawet zyskał na po prostu wyglądzie zewnętrznym i bardzo ładnie się to ze sobą po prostu paruje. Co do wymiarów, dom ma 7,5 metra długości, 4,6 metra szerokości i 6 metrów wysokości. Czyli ma te 35 metrów kwadratowych po obrysie zewnętrznym. W tej części jest salon z aneksem kuchennym, tam na górze jest antresola, zabiorę Was później tam na górę. Jest tutaj również oczywiście łazienka i jest tutaj dodatkowa dolna sypialnia. Jeżeli chodzi o kolor elewacji, który został tutaj zastosowany, jest to kasztan. Bardzo ładnie on tutaj wygląda, zwłaszcza na takich działkach, które są działkami zadrzewionymi, więc kolor bardzo ładnie nawiązuje też do otoczenia, no i do tego, że znajdujemy się na takiej zalesionej działce.
Bardzo mi się osobiście podobają również kinkiety, które inwestor nam dostarczył, a my mu zamontowaliśmy te kinkiety. Bardzo ładnie i stylowo one wyglądają. Na tarasie mamy również punkty elektryczne i naprawdę tutaj wszystko się w tym domu zgadza. Obejdziemy sobie dookoła ten budynek i wejdziemy do środka i pokażę Wam, jak ten dom wygląda w środku. Tak prezentuje się elewacja ze świerku skandynawskiego, właśnie w tym kolorze kasztan. To, na co również zwracam uwagę, to, że przykręcamy tą elewację zawsze na 2 wkręty w desce. To powoduje z kolei to, że ta elewacja nam nie łódeczkuje i po prostu te pióro i wpust są zawsze ze sobą razem. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę przy wykonywaniu między innymi budynków szkieletowych, to jest też odpowiednie zabezpieczanie tak zwanych miejsc wrażliwych i oczywiście naroża budynku są takimi miejscami, zwłaszcza w przypadku elewacji drewnianej, więc my stosujemy specjalne obróbki blacharskie na te naroża i to jakby powoduje, że te boki budynku są zabezpieczone, a tutaj przy fundamencie budynek jest posadowiony na płycie fundamentowej, mamy tak zwane kapinosy, czyli również obróbki blacharskie, które no tak jakby zabezpieczają tą płytę fundamentową i ten budynek przed wilgocią i przed jakimiś innymi czynnikami, które mogłyby w tą płytę na przykład wchodzić. Tutaj na górze mamy antresolę, to okno trójkątne i te 2 kwadraty, one są uchylne i otwieralne. Tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię. I również mamy te rolety, możecie sobie zobaczyć. Zwróćcie uwagę, że kaseta od tych żaluzji jest większa aniżeli w przypadku zwykłej rolety, bo tutaj jest zwykła roleta osłonowa. I właśnie z racji tego, że ta kaseta jest większa, to musi mieć też odpowiednio dużo miejsca. I w przypadku okna, które jest w łazience w tym projekcie Mezanin 35, tutaj musiała być zastosowana zwykła roleta osłonowa, a nie żaluzje fasadowe, ponieważ szerokość tego okna jest po prostu za wąska, żeby móc zastosować to rozwiązanie, ale zobaczcie, że myślę, że dużo osób zauważyło tą różnicę w momencie, kiedy o niej powiedziałem, a nie tak na dobrą sprawę, kiedy tylko zaczęło się to nagranie i tutaj przeszliśmy. Tak wygląda tył tego budynku. Domek jest również monitorowany. Inwestor tutaj ma do niego dostęp online zarówno do ogrzewania, które w tym domu jest, bo jest ogrzewanie matami grzewczymi oraz będzie tutaj zamontowana jednostka klimatyzacji, ale jeśli oglądacie nasze odcinki uważnie, to wiecie, że jednostkę klimatyzacji montujemy w momencie, kiedy już jest ten dom wykończony, ponieważ nie chcemy, żeby nam się ta jednostka w trakcie prac wykończeniowych zapchała. No dobra, no to jesteśmy wewnątrz budynku. Meble już pierwsze są. Dom jest w stanie deweloperskim. Po wejściu do budynku, jak widzicie, na dole już jest zrobiona wylewka. Z lewej strony mamy łazienkę. Łazienka ma niecałe 3 m2, ale to, co powinno, to w tej łazience się oczywiście zmieściło. Jest miejsce na ubikację, jest miejsce na kabinę prysznicową. Zobaczcie w ogóle, jaka historia teraz się właśnie dzieje. Jest słabe oświetlenie, a jak Harry Potter normalnie wchodzę i oświetlam drugim telefonem, słuchajcie, i dzięki temu możecie widzieć, jak ta łazienka jest rozplanowana. No dobra, po kolei. Tutaj kabina prysznicowa, tutaj może być wykonana i tak jest właśnie zrobiona rewizja, gdzie mamy dostęp do instalacji hydraulicznej tego budynku. Jest miejsce na ubikację, jest miejsce na nie na zlew, tylko na umywalkę. W łazience mamy umywalkę. Wszystkie pomieszczenia są, jak widzicie, za pomocą mat grzewczych ogrzewane i każde pomieszczenie ma swój oddzielny sterownik. I to są sterowniki właśnie do tego ogrzewania podłogowego. Idziemy dalej, wchodzimy do tej dodatkowej dolnej sypialni. Ona ma 7 m2. Możemy spokojnie zrobić tu jedno łóżko, tu drugie łóżko, po środku jakąś szafeczkę, a na przykład tutaj z tyłu, gdzie stałem, można zrobić dużą szafę, ale już widzę, że inwestorzy będą mieli inne tutaj
usadowienie, bo widzę tutaj punkty elektryczne, które wykonaliśmy, więc podejrzewam, że będzie inny układ w tym pokoju, aniżeli taki, który jest u nas na grądach. Jest to wersja poliftingowa, czyli widzicie, że łazienka została o szerokość tej ścianki pomniejszona, ale dzięki temu ten pokój został powiększony i tak on się, słuchajcie, prezentuje. Już mogę tą pomocniczą lampkę, słuchajcie, wyłączyć. No ale słuchajcie, budowa domów to również kreatywność i trzeba sobie radzić w różnych warunkach. A tutaj mamy, słuchajcie, salon z aneksem kuchennym. Możecie zobaczyć, folijki tutaj sobie chodzą. Tu mamy ten sterownik. Salon również ma swoje sterowanie. I co tutaj będzie w tym salonie? Słuchajcie, tutaj będzie aneks kuchenny, już wszystkie, zobaczcie, instalacje są przygotowane. To jest dom w stanie deweloperskim. Mamy tutaj również punkty powyciągane. W tym miejscu jest przewidziana część na telewizor. Zobaczcie, również wykonujemy takie przepusty, żeby właśnie kable móc pociągnąć jakby w ścianie, no dzięki czemu nie wiszą nam i wszystko jest pięknie, estetycznie wykonane. Tutaj mamy wyjście na zewnątrz, na taras i inwestor zdecydował się na takie rozwiązanie, jak jest u nas na grądach, mianowicie są to okna tak zwane odstawno-przesuwne, czyli przesuwamy je do siebie i na boki możemy te okna rozchylić i w przypadku mezanina 35, gdzie nie mamy tego słupa, tak jak jest w mezaninie 50, mamy tutaj po prostu wyjście od razu na taras. A słuchajcie, tak, obiecałem i słowa dotrzymuję. Chciałbym Wam pokazać, jak działają te żaluzje. Więc zamknę okno. Najpierw to lewe powinienem zamknąć. Zamykam sobie okna. Zobaczcie, jak one gładziutko chodzą. 3-szybowe, 6-komorowe okna na okuciach Geran. To jest naprawdę, no, dobra jakość, co Wam będę mówił. I słuchajcie, zobaczmy teraz, jak działają te rolety. Nie rolety, przepraszam, żaluzje. Mamy tutaj sterowanie, widzicie? I co robimy? Zamykamy rolety. Patrzcie, mamy całkowicie ciemno. O, i widać prowadzącego. I mamy to całkowite zaciemnienie, więc tak jak w przypadku zwykłych rolet, bo zwykłe rolety mają taką do siebie tendencję, że są albo otwarte, albo zamknięte. Natomiast w przypadku żaluzji możemy sterować poziomem tego otwarcia, no i jakby sterować poziomem nasłonecznienia również tego budynku w środku. I ja teraz otworzyłem całkowicie te żaluzje. Wszystko działa elektrycznie, bardzo ładnie i klikając dwukrotnie te żaluzje również oczywiście naturalnie podnoszą się do góry, co też właśnie się czyni. Ale co, nie będziemy patrzeć i czekać, aż to wszystko się tutaj podniesie. Ja Was zapraszam na antresolę i chciałbym Wam pokazać, jakich modyfikacji dokonał inwestor na antresoli. Mamy tutaj taką tymczasową drabinkę, żeby sobie wejść na górę. Ten dom będzie wykańczany. Teraz jest w stanie deweloperskim. No i słuchajcie, znajduje się na antresoli, która, zobaczcie, jak jest powiększona. Ta antresola ma 28 m² powierzchni, czyli jest o 8 metrów większa aniżeli w standardowym projekcie. Dlatego ten dom ma zamiast 45 m² po podłogach ponad 50 tych metrów właśnie dzięki wydłużeniu tej antresoli i wykonaniu jej w takim kształcie litery L. A z takich dodatkowych ciekawostek, to w przypadku, kiedy dociągamy tą podłogę do samego końca, to dla bezpieczeństwa wykonujemy takie oto okna na kluczyk i klameczkę. Klameczka to oczywiście naturalnie, ale na kluczyk, żeby, jeżeli nie chcemy, żeby dzieci nam otwierały, no to możemy to zamknąć, kluczyk schować. Tutaj, jak widzicie, przygotowana jest ta instalacja pod klimatyzację, ale tak jak mówiłem, klimatyzator montujemy w momencie, kiedy jest już dom wykończony pod klucz, żeby w czasie tych prac wykończeniowych, kiedy jest dużo pyłu, po prostu nie zapchać tej klimatyzacji i jej nie zepsuć. A z kolejnych takich ciekawostek, to słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest ta przerwa, czyli no jakby widzimy to, co się dzieje na dole, ale to, co dodatkowo jeszcze zostało tutaj wykonane i inwestor o to poprosił, mianowicie zostały dokonane wzmocnienia tutaj naokoło
tej wnęki, aby inwestor mógł rozwiesić sobie siatkę akrobatyczną, dzięki czemu nawet i tą przestrzeń będzie można wykorzystać. Zobaczcie, jaki piękny widok jest z tej antresoli. Działka jest naprawdę pięknie położona. Jesteśmy w województwie mazowieckim. Okolica taka zalesiona, dużo brzus, dużo sosen. Brzozy mają to do siebie, że no właśnie na jesień, tak jak widzicie, gubią te liście, no ale coś za coś. Działka pięknie zalesiona, inwestorowi bardzo zależało, żebyśmy zachowali ten drzewostan, który tutaj jest. Bardzo mi się podobało to podejście, bo ja też jestem zwolennikiem nie wycinania drzew, no chyba że stanowią one jakieś zagrożenie dla nas, bo drzewo to się łatwo wycina, ale bardzo długo to drzewo po prostu rośnie. I tak wpasowaliśmy ten budynek, żeby właśnie na tej działce zmieścił się bez konieczności usuwania pięknych drzew. Tutaj jesteśmy na antresoli. Inwestor również poprosił o ten system bezpieczeństwa, żeby był, więc jest to wykonane. I tutaj z tyłu taki z kolei widok się przedstawia. Bliziutko tych drzew, tutaj jesteśmy, tych sosenek. Naprawdę okolica jest przepiękna, cisza, spokój. No i ten nasz Mezzanine Smart tutaj pięknie się na tej działce prezentuje. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Dom, myślę, że naprawdę robi wrażenie. Zresztą jak przyjeżdża się na tą działkę, to od razu ten dom rzuca się w tej okolicy po prostu w oczy. Robi po prostu bardzo dobre pierwsze wrażenie, a jak wiadomo, ono jest jedyne, bo pierwsze wrażenie można zrobić tylko i wyłącznie raz. Dlatego ten dom naprawdę przepięknie się tutaj w tej okolicy prezentuje. Jeżeli byście byli zainteresowani budową tego typu domu, Mezzanine Smarta, Family Smarta, a może jakiegoś innego z naszej oferty, bo my cały czas pracujemy, cały czas obmyślamy nowe projekty dla Was, które się będą ukazywały już z początkiem 2024 roku. Jeżeli byście byli zainteresowani budową, wchodźcie na naszą stronę www.housesmart.pl, zakładka projekty i wyceny. W opisie tego filmu będzie link bezpośrednio też do tego domu. Możecie sobie wejść na stronę, wycenić, zobaczyć, poklikać różne opcje. Jeżeli byście byli zainteresowani jakimiś drobnymi modyfikacjami, takimi jak na przykład tutaj, czyli zamiana na żaluzję, zmiana na pokrycia dachu, to oczywiście jesteśmy elastyczni i takie rzeczy z Wami każdorazowo omawiamy. Wypełnijcie formularz kontaktowy, który jest na naszej stronie. W zakładce kontakt możecie tam zadać pytanie. One wszystkie bezpośrednio trafiają do mnie, te formularze, i ja w krótkim czasie na nie odpisuję i każdemu, kto wypełni taki formularz, wysyłam również procedurę zamówienia takiego domu. Jest to 6 punktów krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby w naszym pięknym kraju taki dom wybudować. Ja się z Wami żegnam. Było mi bardzo miło pokazać Wam ten dom, bo naprawdę jestem z niego bardzo dumny, jak on wyszedł i jak on pięknie wygląda na tej działce. Oglądajcie nasz kanał, subskrybujcie, lajkujcie i przede wszystkim słuchajcie, budujcie domy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.